so good. Baby, it's understood. It feels so right, honey, to keep pushing into the night. Oh, it feels so good. Sensing our humanhood. We're invincible, baby. Last of our kind. Siemanko, witamy w kolejnym odcinku, w którym podsumujemy nasz wyjazd na Białoruś. Ze względu na to, że padło bardzo dużo ciekawych pytań, ludzie są bardzo ciekawi po tych odcinkach wielu kwestii, dlatego dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadawaliście na Instagramie, zadawaliście na Facebooku, a także zadawaliście na YouTube. Pierwsze pytanie. Czy czuliście niepokój w związku z tym, że jesteście Polakami i tam jesteście na miejscu? Ala? Ja nie czułam, czułam przed wyjazdem tam i na granicy, kiedy nas wzięli na to przesłuchanie. To był moment, kiedy tak, no, nie było mi przyjemnie może, bo to, wiecie, takie stresujące, ale nie, już później na miejscu nie. No, dobra. Ja też nie, w sumie, musisz wziąć to włosy. No właśnie, tak myślę. Muszę to wziąć, bo ci chodzi o to. Tak, ja nie w sumie. Ja w ogóle nie, bo ja uważam, że to, co jest w mediach, a co jest prawdą, to zawsze odbiega totalnie od siebie. W wielu krajach się o tym już przekonałem. I nie, czułem się bardzo normalnie. Nie było żadnego niepokoju. No, kolejne pytanie. Dlaczego cały czas jedliście placki ziemniaczane? Bo były pyszne. Lubimy. Nie, po pierwsze, że lubimy, a po drugie, ich placki ziemniaczane były naprawdę przepyszne. One były tak dobrze zrobione. Teraz jak byliśmy w Warszawie w sumie, Ala też sobie zamówiła w Krakowie. No, placki ziemniaczane zamówiła i to w ogóle totalnie inne, no, totalnie. Nie dało się jeść, ale to były wybitnie złe. No. Ale ogólnie, bo to było danie, które znaliśmy, było bezpieczne, było Wiedzieliśmy, że będzie 100% dobre. pewności, że będzie dobre. A po drugie? Aczkolwiek te z mięsem były takie. Które? Te takie, co miały, dla mnie one miały taki posmak. A, to w środku? No bo to mięso, to się dodawało dziwne. Ale to nawet chyba nawet nie mięso, jakoś, nie wiem. I później te z gulaszem, wszystko było dla mnie super. A nie, z grzybami, tamte co jadłem z grzybami też były pyszne. No. A po drugie, musicie wiedzieć, że ziemniak to jest narodowe po prostu warzywo na Białorusi i oni potrafią przygotować naprawdę bardzo dużo potraw z ziemniaków zrobionych właśnie. Także tam, co byście nie zamówili i będzie z ziemniakami, no to powinno być dobre. Także dlatego jedliśmy też placki. Dobra, czy polecasz wyjazd samemu, czy lepiej jechać z kimś? Nie, ja myślę, że nie ma tam jakiejś takiej sytuacji, że trzeba się bać jakoś totalnie jechać i tak dalej. Jeśli się jest zwykłym turystą, jedzie się w celach turystycznych, nie ma się jakichś złych zamiarów, nie wiadomo, no to moim zdaniem to jest wszystko trochę propagandą, że ludzie nawzajem straszą się, żeby tam jechać. Tak jak my dostawaliśmy cały czas wiadomości, uważajcie na siebie, może was spotkać coś złego, będą was śledzić, będą was podsłuchiwać i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wpływa na to, że taka osoba coraz bardziej myśli o tym i coraz więcej w jej głowie się rodzi rzeczy, że zaczyna coś widzieć, już wiecie. Niepokój, ale wiecie niepokój co? Tak się rodzi. To naprawdę było od ludzi, też nam mówili to ludzie z Białorusi. Też, no. Tak jak właśnie na przykład ten kierowca, no nie? Ale ale z drugiej strony to też byli ludzie, uchodźcy, uciekli, no. polityczni uchodźcy, więc oni na pewno na to patrzą inaczej. Aczkolwiek jakie było pytanie? No, czy się nie trzeba bać? No ja uważam, że się nie trzeba bać tam jechać, że spokojnie można pojechać. Czy samemu? Fajnie jest w ogóle jechać zawsze z kimś, no z kimś zaufanym, z kim się fajnie podróżuje, bo fajnie jest dzielić te koszty i wszystko. Koszty i przeżycia i tak dalej, ale to na pewno nie kwestie bezpieczeństwa. Tak. Ja uważam, że spoko, że można jechać. Ile wziął od was kierowca za to, żeby przewieźć was przez granicę? No to tak, kierowca wziął od nas po 50 zł, czyli wziął tyle samo, ile kosztował po prostu przejazd, bo on nas dowiózł, w sumie dowiózł nas pod hotel, gdzie chcieliśmy wysiąść i wziął od nas normalną cenę, nie wziął nic ekstra, ani coś, tylko po prostu ani nie mniej, ani nie więcej, nie wziął, wziął zwykłą cenę biletu, jaka jest normalnie, przejazd Terespol-Brześć, Brześć-Terespol. A to, że my po prostu sobie skróciliśmy i zamiast dojechać z dworca w Brześciu te 3 km i stać 10 godzin do granicy samej,
my woleliśmy sobie to przejść i dojść do tej granicy i wsiąść w autobus, to było tylko dla nas na plus i to totalnie, bo zaoszczędziliśmy bardzo dużo czasu. No, naprawdę to była świetna porada. No tak, to było niesamowite, No. dlatego jeśli będziesz to oglądał, kierowco autobusu, który nas wiózł z Terespolu, dziękujemy Ci bardzo, bo zaoszczędziliśmy 10 godzin dzięki Tobie. No. I tak wstaliśmy kolejne później 5 czy 6. Ale no, nie, to już nie było. Ale to już wiecie, nie ale to było było tego. 16, a nie 6 tylko. No. Także to naprawdę było znakomite. Dziękujemy jeszcze raz i mamy nadzieję, że nie jednemu z Was właśnie damy tą podpowiedź, Tak. żeby nie tracić czasu, bo no dużo osób o tym nie wie. Po prostu kupują bilet w Brześciu, jadą na tą granicę i stoją niepotrzebnie, gdzie mogą stać. Ale ja myślę, a Dobra. nie, czekaj, w tą stronę się to by nie udało. W tą Bo w stronę sumie, nie, no, bo bo tu szybko, przez polską tak, granicę tak. się szybko przejechało, dopiero się dalej stało później. Racja, no. Czy jak byłem na Ukrainie po rozpoczęciu wojny, czy jest szansa, że mnie nie wpuszczą? No myślę, że nie. Ja myślę, że jest duża szansa. Myślę, że tak. O tym nam też kierowca mówił, autobusu. Powiedział o tym, że odwoził kogoś z powrotem, takiego, co właśnie był w tym czasie na Ukrainie i go nie wpuścili. Ja byłem na Ukrainie 5 lat temu, czyli byłem przed wojną, ty byłaś Ja też, ja ty byłaś jeszcze nawet, więcej. I oni na przesłanie się nas normalnie pytali, czy byliśmy na Ukrainie. I kierowca w autobusie nam mówił, że lepiej nie kłamać, bo Nie, właśnie kierowca mówił, żeby chyba- nie mówić? Kierowca mówił, że jak nie ma tego w paszporcie, to może lepiej nie mówić właśnie. A, Czy no to ale nie nie kierowca, albo ktoś tam to Ja by- nie wiem, ja stwierdziłem, że lepiej jest powiedzieć ze względu na to, że jeżeli by wpisali cokolwiek na YouTube, nawet wiecie, podróże wojownika Ukraina, no już by wyskoczyły odcinki, że tam byłem i wtedy od razu dostaję cofkę i już mnie nie wpuszczają. Znaczy, u Ciebie to w ogóle nie ma co w ogóle kłamać, Nie. bo tak samo jak Piotrek mówi, że się nie będzie przyznawał, że na YouTube'a, a wielki napis podróże wojownika YouTube na czapce. Nie no, kto by się w ogóle domyślił, że... No nie, no co ty. Nie no, akurat pod tym względem, no to było bez sensu, ale jeżeli byłeś w czasie wojny, to myślę, że mogą cię nie wpuścić, no myślę, że jest duże prawdopodobieństwo. No, bo można by spróbować, tylko czy chcesz inwestować tak naprawdę, no ile to Pieniądze i jest czas. 15 godzin, z 15 godzin, no bo 10 na jednej granicy i jeszcze, a nie, no bo w sumie tu jak się nie przejdzie, no to nie wiem, czy znowu się przechodzi jakąś kontrolę, czy to już po prostu do Polski, ale znowu tam też do Polskiej Do też Polski była też kolejka. długo czekali, bo, No więc bo w tą generalnie- stronę każdego czepali właśnie i czekali na granicy właśnie z Białorusią, No. a później każdego z Białorusi Tak. w Polsce, na polskiej granicy czepali. Więc generalnie, jeżeli masz takie 15 godzin na zbyciu i chcesz spróbować, to To warto spróbować. Okej, następne. Czy was ktoś śledzi? Czy po powrocie mieliście jakieś duże problemy? Nie no, czy nas ktoś śledzi, to nie mam pojęcia. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie. Wiemy tylko taką sytuację, że tylko to nie strona białoruska, że jak przekraczaliśmy granicę, no to strona polska się dowiedziała, że my jedziemy na tą Białoruś ze względu na to, że nas rozpoznali, że nagrywamy na YouTube i tak dalej. Po powrocie, no panie właśnie celniczki przyszły, że wiedziały, że jedziemy, że jak było, jak nam się podobało, że oglądają. Ale to było bardzo miłe. Bardzo miłe, wiecie, to nie byli żadni agenci, że nas gdzieś tam ktoś śledził. To po prostu celnicy polscy wiedzieli o tym, że tam jesteśmy i jak wróciliśmy też fajnie przyszła pani, się przywitała, pogadaliśmy. Naprawdę było to fajne. A tam na miejscu to na nie. miejscu nie. Słuchajcie, my byliśmy typowymi turystami chodzącymi po mieście, No. jedzącymi, wiecie, Placki ziemniaczane. placki ziemniaczane, jakby generalnie. No, Przecież nie- nawet jeżeli ktoś chciałby nas śledzić, to już by się szybko poddał później. Trochę kilometrów zrobiliśmy w sumie. No codziennie robiliśmy minimum 15 km No. z buta, także No, dużo zwiedzaliśmy, mimo tej pogody jeszcze, która tam była zła. Jakby była lepsza pogoda, to pewnie jeszcze więcej byśmy mieli, ale tam się fajnie chodziło po prostu, bo tam było Tak. bardzo dużo do zwiedzania i nam też było szkoda gdzieś, wiecie, podjeżdżać tymi taksówkami, jak dużo rzeczy mogło nas ominąć. To prawda, no. Jedną z takich najgorszych rzeczy, co usunąłem po drodze i dowiedziałem się całkiem przypadkiem w ostatni dzień, było to, że podchodzimy pod taki ładny budynek z takimi wielkimi filarami. I ja mówię, ale patrz jaki ładny budynek, ja sobie go nagrywam i tak dalej. A, no. A później na kolejny dzień okazało się, że to była siedziba KGB. I całe szczęście, że przeczytałem to gdzieś w jakimś vlogu, że to jest i szybko to usunąłem z telefonu, bo no z tego by można było mieć problemy, że po prostu przyszedłem i nagrywałem i już mogliby mnie wziąć za jakiegoś szpiega, że Ale właśnie, nagrywam bo to taką też siedzibę. warto wspomnieć, że my się staraliśmy, jak gdzieś było jakieś wojsko albo policja, Od razu chowaliśmy absolutnie kamerę, od razu. nie nagrywaliśmy. Ludzie tak. też mi się pytali, dlaczego nie nagrywaliśmy dworca, bo że piękny dworzec jest w Mińsku. Tam wszędzie stały patrole policji, Tak, milicji, no. przepraszam, oni tam mają Milicji. milicję dalej. Tam były cały czas patrole milicji i jak my tylko ich gdzieś widzieliśmy, głowa w drugą stronę, kamera w dół No. i nic nie nagrywaliśmy, Tak, kompletnie. nie chcieliśmy, wiecie, też nie prosiliśmy się o jakieś kłopoty, staraliśmy się tak robić, żeby było No, dokładnie tak. wszystko bezpiecznie i dobrze. Czy są problemy z wjazdem i wyjazdem z Polski?
Nie no, z wyjazdem nie było żadnego, od razu się Ale przejeżdżało. że z samej Polski, aha, no tak. Tak, no tak. tam się przejeżdżało, a na powrocie było tak, że no po prostu dość długo ten autobus stał, ale też nic, no tylko dajecie plecak, że wam My jako prześwietlili. Polacy nie mieliśmy absolutnie Nic, żadnego kompletnie. problemu. Z wyjazdu z Polski to było tylko to właśnie, że, bo to też widziałem w komentarzach, śmieszyło mnie to bardzo, jak ktoś mi pisał, ja tyle razy już byłem na Białorusi i nigdy mnie nikt nie prześwietlał, nigdy mnie nikt nie przesłuchiwał. No tak, bo przesłuchują, jeżeli się jest z Polski i jedzie się pierwszy raz. Tak. Wtedy tylko przesłuchałem. Jeżeli się było już drugi, trzeci, czwarty, piąty, nikt was nie przesłuchuje. Tylko się jedzie pierwszy razem, wtedy będziecie mieli pewne przesłuchanie. Sprawdzą wam telefon, sprawdzą wam social media, sprawdzą wam kontakty, sprawdzą wam galerię całą. Także przygotujcie się, że takie coś będzie. I to jest normalne. To jakby jest normalne, to jest 100% pewne, że tak będzie. Znaczy do czasu aż tego nie zmienią. No. Ale teraz to w ogóle było jakby oficjalne, że wszyscy... Oni wiedzieli, że my Tak, wiedzieliśmy, że to będzie, tak, wiecie. tak. My byliśmy na to przygotowani, bo nam od razu kierowca o tym powiedział i myśmy na to przygotowani totalnie. I to nie było też jakieś takie przysłuchanie, że wiesz, stali nad wami jakoś krzyczeli, musicie. Normalnie z wami rozmawiali, po prostu wiecie, idziecie na górę, wybieracie swój telefon, na stoliku leżał ten mój telefon, wpisujecie mu kod i on sobie go przegląda, jakby nigdy nic. Ja przegląda jak wasza zazdrosna dziewczyna, wiecie, całą galerię, social media, wszystko. No, ale social media na pewno Wszystko, no. sprawdzili, bo tam nie było internetu, a ja widziałam, że miałam załadowane wiadomości. No. Oni wpisywali po prostu swój internet w tym i sprawdzali. Galerię tak samo sprawdzali. Na samym końcu jeszcze zrobili w ogóle w ustawieniach, wzięli nasze IP telefonów, też zrobili zdjęcia, cyk. Tak. Także czy coś oni robili, czy gdzieś byliśmy śledzeni z tymi telefonami później i tak dalej, nie wiemy, nie mamy pojęcia, ale oni to zrobili, no. Także na to trzeba się przygotować, że takie coś was spotka. I jak ktoś był i nie miał przesłuchania, to nie piszcie, że ja byłem, rok temu nie miałem. To dopiero od jakiegoś czasu jest, że Teraz te przesłuchania są. Wcześniej chłopak mówił też, że nie było takiego czegoś. Teraz takie coś jest i na takie coś się trzeba przygotować. Tak. Czy było coś, co was zaskoczyło pozytywnie, a coś, co rozczarowało? Mnie pozytywnie zaskoczyło na pewno to, że było bardzo czysto. Nie było absolutnie żadnych, nie wiem, meneli, pijaków, absolutnie. Nic, kompletnie nic. To mnie bardzo, bardzo zdziwiło, tak pozytywnie. A czy rozczarowało? Nie, nic mnie nie rozczarowało w zasadzie. No mi tak, tak jak sobie wyobrażałam Białoruś, to ona tak wyglądała. Dla mnie, tylko jeszcze czyściej, o. Tak, no to właśnie dla mnie zdecydowanie tym plusem, którego się nie spodziewałem w ogóle, był porządek. Tam naprawdę nigdzie nie było żadnego śmietka, chodniki pozamiatane. Strzyżone, wszystko. Dobra, tak, ja wiem, że teraz ktoś nam powie, byliście w głównych miastach, to tak było, na wsiach jest inaczej. No jasne, że jest inaczej, no to jest Tak. chyba logiczne, że jest inaczej. Ale my mówimy o miejscach, w których byliśmy i które widzieliśmy i do których przeważnie idzie każdy, który odwiedza Białoruś. Ale wydaje mi się, że na wsiach też raczej jest czysto. To jest coś, co właśnie, że czytałam o tym, że Białoruś jest bardzo czysta ogólnie. No. Więc może jest tu ktoś, kto na takiej wsi bywa i da nam znać. Tak, czy mamy rację. No tak, no dobra, no przypuśćmy tak zaskoczyć. Nie, mnie raczej nie rozczarowało nic. Szkoda, że ta pogoda była, ale na pogodę nie mamy wpływu i to też kraj nie miał wpływu na to, jaka była pogoda, bo jak na drugi dzień na przykład już była piękna, tylko my po prostu nie trafiliśmy, ale poza tym było fajnie i na pewno nie żałuję, że pojechaliśmy, cieszę się, że tam byliśmy. Tak, ale też jakby to ja osobiście, jakby to nie jest dla mnie miejsce, do którego ja będę wracać. No to właśnie było kolejne pytanie, czy jeszcze sorry. wrócimy na Białoruś? Nie, ja chyba nie, znaczy nie wiem jak się potoczy życie, ale nie jest to jakby dla mnie priorytetem, żeby tam wrócić. No ja myślę, że jedyną opcją, żeby wrócić na Białoruś, to będzie to, jeśli na przykład będziemy chcieli przejechać po prostu pociągiem przez Białoruś, żeby dojechać do Rosji, bo na przykład pociągiem, którym jechaliśmy z Brześcia do Mińska, ten pociąg jechał do Sankt Petersburga, no to jeżeli by była taka możliwość, że chcielibyśmy sobie taką trasę zrobić, no to wtedy przejedziemy przez tą Białoruś, no bo tak będzie trzeba, ale tak, żeby wrócić, jakoś zwiedzać ten kraj i tak dalej, to mi się wydaje, że nie ma po co. Może jak tam się kiedyś coś zmieni jeszcze i tak dalej, no to... My nie mamy po co. My nie mamy po co. Nie, ludzie, ja się cieszę, że byłem pierwszy raz, polecam zobaczyć oczywiście, ale ja myślę, że jakbym miał drugi raz jechać i tam stracić parę dni na korzyść tego, na korzyść, nie na korzyść, tylko na, jak to powiedzieć, że mógłbym wykorzystać je w innym kraju, no to wolałbym pojechać do innego kraju zdecydowanie. Ale tak jak mówię, było spoko. Jeśli ktoś nie był, chce jechać, to niech jedzie.
No tylko te kolejki na granicy są uciążliwe, No prawda? to bardzo, jest ale takie to chyba najgorsze. każdy jest na to przygotowany, że te kolejki Jeżeli są. znowu będzie taka sytuacja, że nie będzie tych kolejek, tak jak to było kiedyś, tak jak się jeździło autobusami, no to myślę, że warto jak najbardziej zobaczyć, tym bardziej, że to są nasi sąsiedzi, więc daleko nie mamy. Czy poznał was ktoś na Białorusi? Co było najlepsze i najgorsze? Dobra. Czy poznał nas ktoś na Białorusi? Tak, poznał nas. Tak, dwie takie sytuacje Dwie były. sytuacje. Polaków spotkaliśmy, którzy poznali. Taki chłopak po polsku coś tam mówił. Nie, no, No i później pan w Mińsku, pan z w ambasady. Mińsku, a ty mówisz o pierwszym kim? W wrześniu ktoś tam po polsku To nie, to na koniec, jak A już to na jesteśmy, koniec. no, A, cześć. okej, dobra, to było na koniec, dobra, pomyliły mi się No. fakty. Ale w Mińsku, tak, idziemy sobie nagrać na takim jednym placu, co to był plac? Zwycięstwa. Zwycięstwa, dokładnie. I idzie taki pan i nagle po polsku do nas mówi, że zna, że nagrywamy, że on akurat tutaj mieszka i że on jest z ambasady i coś tam. No, Także pogadaliśmy chwilę. to była jedyna chyba taka okazja, że z kimś zamieniliśmy po prostu słowo. Jak tam Ale i tak byliśmy bardzo zdziwieni, Bardzo? bo Polaków tam nie widzieliśmy żadnych. Nie, i w ogóle to będzie też w kolejnym pytaniu, jak się dogadywaliśmy. Także jak ten pan ogląda, to pozdrawiamy serdecznie. Miło było zamienić nawet te dwa słowa po polsku, ale Tak fajnie jest, było. pozdrawiamy. I czy łatwo było się dogadać na Białorusi? Nie dało się dziwo. praktycznie. Ja też byłem przekonany, że język białoruski będzie językiem takim, że nawet co drugie, co trzecie słowo będziemy wyłapywać, bo na przykład na granicy tak było, że jak nas przesłuchiwali, to jednak ci celnicy mówili takim troszkę polsko-białoruskim, że szło zrozumieć, co oni mówili. Ja nie miałem problemu z nimi w ogóle się dogadać. Ja jestem mega zaskoczona, dlatego że moi dziadkowie, jak jeszcze żyli, to mówili też taką gwarą podlaską i byłam przekonana, że przez to może będę bardziej rozumiała. Wiecie, że gdzieś tam jestem troszeczkę obyta już z takim troszeczkę podobnym językiem. I myślałam, że to będzie łatwe, a absolutnie to nie było łatwe się z nimi dogadać. Wręcz pytaliśmy częściej, czy ktoś mówi po angielsku, bo nie potrafiliśmy jakoś... No, tak, no. Po angielsku było tak, że w jakichś tam restauracjach, jakieś tam dziewczyna, chłopak, coś tam potrafili, ale to nie było też tak, że bez problemu można było się też dogadać po tym angielskim. No, to mnie zaskoczyło właśnie. No, tak. No my też czasem musieliśmy używać właśnie translatora, że po prostu sobie, musieliśmy menu sprawdzić, wiecie, żeby nam przetłumaczyło i tak dalej. No nie było łatwo na pewno. No i dobra, teraz mam dla Was fajne rozdanie, ze względu na to, że pykło 500 000 subskrybentów na kanale, jest to połowa mojego celu, czyli 1 000 000. I razem z Extreme Hobby rozdamy Wam 50 koszulek właśnie z kolekcji Podróże Wojownika, ale będzie to limitowana koszulka. Czekajcie, może Wam dam radę pokazać, jak będzie wyglądała. Cyk. Będzie wyglądała tak, będą czerwone i niebieskie, ale co tam jest, żebyście wiedzieli od razu, gdzie to jest. O. Dokładnie coś takiego, tylko po prostu czarno-białe. Jest tam 500 już w tyle, znaczek do 1 000 000, świat, no to bardzo fajna grafika. I co trzeba zrobić? Wystarczy wpisać w komentarzu hashtag koszulka, żebym wiedział, że ta osoba z danego komentarza chce wziąć udział w rozdaniu, ponieważ jest to rozdanie, nie jest to żaden konkurs, od razu mówię. Będzie to wszystko po prostu tak po prostu sam zdecyduję, kto dostanie. I wystarczy w komentarzu napisać, która podróż, który odcinek podobał Ci się najbardziej z całej mojej przygody z YouTube, która wyprawa, do którego kraju i gdzie chciałbyś lub chciałabyś pojechać właśnie w taką wspólną podróż, żeby zobaczyć co i jak. To jest takie ode mnie. Oczywiście do takiej podróży może nigdy nie dojść, ale tak mam jakiś plan z tyłu głowy i myślę, że to rozdanie koszulek będzie fajne, żeby różne osoby napisały różne pomysły i coś może podpowiedziały, coś fajnego napomknęły, o czym na przykład mogą zapomnieć. Także pamiętajcie, hashtag koszulka, poniżej wpisujecie, podróż do którego kraju podobała Wam się najbardziej, który na przykład odcinek, wiadomo, nie musicie całego tytułu, tylko żebym wiedział, co w tym odcinku było i na jaką podróż chciałbyś lub chciałabyś się ze mną wybrać. Do dzieła, oglądaj dalej. Przez jaką stronę kupowaliście bilety na busa i pociągi w Białorusi? Przez żadną. Na Ponieważ miejscu. chcieliśmy sobie kupić
to wam też powiem. Fajnie mieć zarezerwowane cokolwiek, jeżeli jedziecie na Białoruś pierwszy raz, albo jakiś hotel i my myśleliśmy, albo jakiś pociąg, autobus, ale nie dało się tego zarezerwować, ponieważ, hotel nie działa Booking, nie działa Airbnb, jedyne hotele jakie znalazłem to było Trip.com, gdzie były dużo droższe niż normalnie, jakbyście sobie zarezerwowali. Także dużo bardziej się opłaca po prostu na miejscu rezerwować, że przychodzicie, pytacie jaka cena i bierzecie, ale my musieliśmy chociaż jeden hotel mieć zarezerwowany. Także zarezerwowaliśmy hotel właśnie w Mińsku przez Trip.com, tam nie wiem, 200 zł coś kosztował i to była nasza jedyna rezerwacja. Żeby zarezerwować autobus, no to po prostu, tak, autobus dobra, no to z Terespolu, no to łatwo, no bo to polska strona, no to zarezerwowaliśmy sobie dzień wcześniej, żeby na pewno mieć to miejsce. To wpisałem po prostu Terespol Brzeźń i tam jakieś strony z autobusami wyskoczyły, nawet nie pamiętam już jaka i wybrałem po prostu taki, gdzie nam godzina pasowała, żeby przejechać. Pociąg? No nie da rady. Niestety wszystkie strony są takie, że trzeba było się tam rejestrować i tak dalej, one były po białorusku, po rosyjsku. Nie potrafiliśmy się tam zarejestrować, nie potrafiliśmy tego zamówić, także po prostu przyjechaliśmy do Brześcia, poszliśmy na dworzec i kupiliśmy bilety od razu tam i z powrotem, żeby na pewno iść w to miejsce. Jeśli ktoś was się będzie pytał, pamiętajcie, żeby mówić, że chcecie śpiące łóżka. Znaczy z łóżkami. Bo jak jechaliśmy w tamtą stronę, jechaliśmy dłużej, bo jechaliśmy 4,5 godziny, ale sobie jechaliśmy tak. Nie, no to jechało się, książeczkę czytało, tak. spało. Z powrotem już tak nie było, z powrotem jechaliśmy 3 godziny, ale mimo tego mieliśmy normalne siedliska. Pociąg był nowoczesny, bo bardzo. To trzeba powiedzieć, o 140 ale na godzinę jechał, bo sprawdzałem. bardzo nowoczesny, ale jednak te siedzenia były takie, że się naprzeciwko siebie siedziało. No kolano w kolano, tak, totalnie. Tak, i my siedzieliśmy akurat naprzeciwko takich troszkę większych ludzi, to po prostu uciążliwe masakra. To było. Cały bardzo czas uciążliwe. Tymi nogami się stykasz i nie jest już tak wygodnie, więc zdecydowanie warto zainwestować w ten bilet z tymi łóżkami. Po co w ogóle pojechaliście na Białoruś? No jak to po co? No żeby zwiedzić, no. Białoruś to jest kraj jak każdy inny. Ja wiem, że wielu ludzi ma złe podejście do Białorusi, przez to się dzieje teraz, że wiecie, no jednak mają kontakty z Rosją i tak dalej. No to tak jest. Ale pamiętajcie, nie mieszajcie polityki do normalnych ludzi. Nie każdy jest winny tego, co się dzieje w danym kraju. Ja też rozumiem postawę takich ludzi, którzy nie chcą tego wspierać i nie chcą jeździć do takich miejsc i jakby szanuję to i okej, ale też pozwólcie nam robić... No tak, ale z drugiej strony właśnie to mnie zdenerwowało ostatnio. Dostałem wiadomość, jak możecie jechać na Białoruś, wspieracie reżim Łukaszenki i tak dalej. No ale pomyślcie to, my jadąc tam, rezerwujemy hotel od normalnych ludzi, idziemy do restauracji normalnych ludzi. My pomagamy normalnym ludziom żyć, żeby my nie jedziemy i nie oddajemy pieniędzy jemu na biurko, nie kładziemy i masz trzymaj, załatwi za 2 obiady. Trzeba by było w jakąś paranoję wpaść, żeby pilnować tak, żeby nikomu, tak samo nie wiem, Chiny, a zresztą ile jest... No właśnie, ja to chciałem teraz do tego dojść. Ile krajów jest jeszcze takich, gdzie mają złego jakby przywódcę, to co nigdzie po świecie nie jeździć, a USA też jest odpowiedzialny za wojny. Każdą wojnę na świecie praktycznie. Za udostępnianie sprzętu na różnych wojnach, za wywoływanie tych wojen, to jakby to trzeba by było naprawdę siedzieć w domu i nie można totalnie tak do tego podchodzić. Pamiętajcie, jeśli ktoś pisze takie komentarze, że jadąc tam wspieracie reżim i tak dalej, to jest nieprawda, bo to jest nieprawda, bo wy nie idziecie do władzy i nie kupujecie od nich obiadu i hotelu, tylko idziecie do normalnych ludzi. A ktoś powie zaraz, ale oni płacą podatki do tego. No i co z tego? Ale to ale my pomagamy, my zostawiamy normalnym ludziom, którzy sobie tam żyją. I to jest bez sensu. Znaczy, ale to naprawdę trzeba by było już nie jeździć nigdzie, żeby, jasne, że tak. Żeby nie wspierać nic złego. Dokładnie, a dlaczego tam pojechaliśmy? Ponieważ w moim przypadku chcę odwiedzić każdy kraj na świecie. W Europie nie byłem jeszcze w 4 do tego czasu. Zostały mi teraz 3 kraje tylko. Jest to dokładnie Rosja, Mołdawia i Islandia. Wtedy będę miał każdy kraj w Europie już odwiedzony. I to tak Europa jest naprawdę bardzo fajnie zwiedzana przeze mnie, bo w wielu krajach byłem bardzo dużo razy albo długo po prostu. Także tylko zostały mi jeszcze te 3 kraje i jestem zadowolony, że tam byłem. I czy komuś się to podoba? A ja pojechałam tam tylko ze względu na Piotrka. I Ala tam pojechała i uratowała mi mój plan, bo jeśli ona by nie pojechała, to by mnie nie wpuścili. Także bardzo się cieszę, że pojechała. Dokładnie tak. Czy rozmawialiście z kimś z ludzi o tym, co się tam dzieje, o władzy, o wojnie i tak dalej? Nie można rozmawiać. Pamiętajcie, jak jedziecie do takiego kraju, nie można rozmawiać z ludźmi na temat takich rzeczy, bo nigdy nie wiecie, z kim rozmawiacie.
A Nigdy. poza tym to jest też zagrożenie dla tych ludzi. Gdyby, nie daj Boże, ktoś się z nami porozmawiał, coś złego powiedział, to by poszło na YouTube'a, no to taka osoba już nie mogłaby na Białoruś przyjechać. No, tak, no, miałby bardzo Więc- duże prawdopodobieństwo, nawet jakieś 99%, że trafiłaby No, do więzienia. dokładnie. I to w bardzo ciężkich warunkach. I nawet jeśli byśmy rozmawiali bez kamery, tak sobie między sobą porozmawiali, mi się wydaje, że to nie jest mądre rozmawiać z ludźmi, bo nigdy nie wiecie, z Na kim takie podejmujecie tematy, tą na rozmowę. takie tematy. I może być tak, że wy zaczniecie z kimś rozmawiać, a ta osoba będzie nieodpowiednią osobą, ona zgłosi, że wy wypytywaliście o różne rzeczy, o władzę, o rząd, o wojnę i tak dalej. I to później was mogą też aresztować za takie ale coś. w wielu krajach tak jest, że wiecie, nie można takich rzeczy mówić. No. Syria, na Tybecie, jak W Tybecie jak byłem, oni mi byłeś, powiedzieli, że ja cokolwiek nagram złego, to przyjdą i go zabiją po prostu, a rok dziennie do więzienia trafi. Turkmenistan przecież No to też, samo, no nie? wiele krajów. Że jest Uwierzcie tak- mi, że Białoruś Ale nie w jest. Tajlandii przecież też na króla nikt by złego słowa nie mógł powiedzieć, bo też może trafić do więzienia. Tak, no. Więc no niektóre tematy są takie, których po prostu, wiecie, lepiej nie poruszać. Lepiej nie poruszać, zdecydowanie. Czy przez język polski byliście dziwnie postrzegani przez ludzi? Nie, chyba. Jedynie na granicy. Co? Na granicy ta pani typowy taki SS-man. Polski paszport, od razu spięta, wszystko na poważnie, zero uśmiechu. Ale Konduktor? ona chyba do każdego taka Konduktor w pociągu, była. No, ale, to samo. Ale to mi się wydaje, że to nie chodzi tylko o paszport, tylko po prostu, że jakoś tam... No oni tak chyba po prostu byli czysto. takimi służbistami typowo. No. Takie typowe komuchy, wiecie, tak wszystko musi być takie... Tak Jezu, chyba jakie było. było pytanie, bo nie pamiętam. Znaczy byliśmy przez polski język za A postrzegani. nie, ale mam wrażenie, że to trochę wzbudzało zainteresowanie. Jak gdzieś byliśmy, to że ludzie tak, wiecie, tak zaskoczeni, nie? Że, Co my tam robimy w ogóle? że tak, że... Przeważnie to oni tam do nas jadą, a nie No. ludzie z Polski do nich, no. Tak, to wydaje mi się, że było, ale nie takie, żeby jakoś tak, nie wiem, patrzeć na nas dziwnie, tylko tak bardziej zainteresowaniem i też jak ktoś umiał po polsku, też zagadywali do nas. Pamiętasz tego pana na granicy na końcu? Jak zobaczył, że jesteśmy z Polski, to od razu tak, wiecie, widać, że bardzo chciał Chciał sobie z kimś kontakt. pogadać, no. Później za nami do sklepu nawet poszedł Tak. i mówi, kurde, jak kupicie tutaj flaszkę, to nawet kierowca 6% wam pomoże No oszczędzić. i w ogóle A tak to było, wiecie, jakieś szukał, pół euro. Szukał kontaktu, No, ten pan był spoko, naprawdę, no. Nie mieliśmy żadnych jakichś problemów z tego powodu. Problemów na pewno nie. Tak, dobra, lecimy kolejne pytanka. Czy tak serio jest tam taki dramat do życia i pracy? No nie wiem, no nie wiemy, skąd mamy wiedzieć. Ciężko powiedzieć. Ogólnie no, w takim kraju, gdzie się żyje tak naprawdę pod dyktaturą, no ciężko jest. No, na pewno nie mają lekko ludzie, a mają raczej bardzo ciężko, tym bardziej, że ci ludzie naprawdę chcą stamtąd wyjeżdżać, wiecie, jak mają możliwość. Wielu jest uchodźców politycznych, No. bo mogliby w więzieniu Zarobki skończyć. chyba z tego, co mi się kojarzy, to jest jakieś 1500 zł No tak mi miesięcznie. ludzie pisali na TikToku no właśnie, to jednak to jest duża różnica. W Polsce jest dużo lepiej, a wiesz, niby w tych restauracjach jest taniej niż w Polsce, ale to nie jest taniej o 3 razy, No tylko to nie to jest jest tanio. taniej o pół, nawet nie o połowę taniej, bo za 20 parę złotych jedliśmy posiłki. No, Więc niby- to jest jakby o Nie było 1/3 jakoś super tanio. taniej, a jednak te zarobki są, no nie wiemy jak wygląda na przykład wynajem mieszkań, jakie to są kwoty. No, jak ludziom się tam pracuje i tak dalej, no Ale tego nie skoro wiemy, tyle także ciężko nam ludzi- powiedzieć, no. Skoro tyle ludzi emigruje do Polski, no to podejrzewam, że w Polsce jednak im się żyje lepiej, tak? Tak, ale też można popatrzeć na to, ile ludzi z Polski emigruje, Polaków gdzie indziej znowu. To No. też jest, no. Wiecie, dla nich przyjechać do Polski to jest super, no ale jednak Polakom dalej jest mało i chcą gdzie indziej emigrować, no to też jest No. ciężko powiedzieć, bo tak samo oni by się mogli zastanowić, skoro w Polsce jest tak super, tak fajnie, to dlaczego Polacy jednak stąd wyjeżdżają i jadą gdzie indziej, no. Ciężkie pytanie, nie da się na takie coś odpowiedzieć, jak tam mają, no. Kiedy planowane jest potencjalne zamknięcie granic? No to tego nie wiem, bo naprawdę... O, to był kolejny powód, dlaczego pojechaliśmy, bo ja usłyszałem w radiu, że mają zamknąć ostatnią granicę z Białorusią, ale jak rozmawialiśmy z kierowcą na przykład autobusu, to mówi, że oni tak już gadają, oni tak cały czas straszą, a na pewno jej nie zamkną, ze względu na to, że to jednak przejście jakieś musi być. Jeżeli to by zamknęli, to przejście, no to wtedy każdy pewnie przez Litwę by musiał jechać. Litwę, no. No też by pewnie nie było źle, bo to też nie jest jakoś, ale No, w zawsze sumie dalej, no. no ale od nas Sokółki to nie była jakaś taka mega wielka różnica, tylko po prostu, że trzeba by było jakby dodatkowy kraj przejechać, No tak, ale... a zastanawiam się to, czy jakbyśmy przez Litwę przekraczali, czy też są tak duże kolejki i czy tam by nas wzięli też na przesłuchanie. To znaczy kolejki chyba nie są tak duże, bo ten pan z ambasady, pamiętasz, mówił, No. że przez Litwę są mniejsze kolejki. A ciekawe, czy tam też by nas przesłuchiwali i Myślę, sprawdzali. że tak, no jak za pierwszym razem się jedzie, no to nie pewnie Chyba, że jedynie, że właśnie, że Polacy i tak dalej, że może takich... Znaczy Ukraińców też wszystkich. Właśnie to nam powiedział też pan kierowca w autobusie, mówi
oby nie było żadnego autokaru z Ukraińcami przed nami, bo będzie Albo przerąbane. żeby nie było Ukraińca. Nie, czekaj, nie, bo w sumie to On samo. na przykład mówił, że on do siebie nie bierze w ogóle Ukraińców. Jeżeli wie, to mówi, że przepraszam, ale nie ma biletów, bo to jest zawsze dodatkowy problem, bo oni są bardzo mocno przesłuchiwani, sprawdzani. Tak. My to byliśmy tak byli, bo przesłuchali, ale że tamtych to naprawdę bardzo długo przesłuchują. I w końcu dojeżdżamy już tam do tego i okazało się, że cały autokar z Ukrainy jest przed nami. Staliśmy tam jeszcze tyle, że po prostu szok. No. No to Ale ci Ukraińcy, co byli z nami, to też przecież szybko. jacy? Cała grupa, co z nami była, ci ludzie, to co? Z nami byli, nie było żadnych Ukraińców. Nie, a co to byli za ludzie? Nie byli, to oni byli z Białorusi. Ukraińców nie było, bo nasz kierowca mi mówił, że on nie bierze żadnych, jak wie, że są, to mówi, że nie ma biletów. Ale to nie, nawet nie od nas z autobusu, tylko ci ludzie, co z nami siedzieli na przesłuchaniu, mi się dało, że oni są z Ukrainy. No nie się widziałem jakie wydawało, że paszporty oni są miałem. z Ale Ukrainy. oni nie byli od nas, no. No nie byli od nas, ale byli przesłuchiwani tak samo jak my, tak mi się wydaje, no. Jestem w Białorusi, ale nie mogę tam pojechać, dziękuję za wspomnienia, nie ma problemu. Współczujemy bardzo takim ludziom, bo to na pewno nie jest łatwe. Ja już kilka razy miałam taką sytuację, że jechałam taksówką właśnie z jakimś uchodźcą politycznym z Białorusi i właśnie kiedyś jechałam z taką panią w zeszłym roku i ta pani tak no aż mnie rozczuliło, jak ona to mówiła właśnie, że nie może wrócić do swojego kraju, no bo automatycznie od razu idzie do więzienia. Wszystko musiała tam zostawić i mówi, że tyle lat walki, a nic to nie dało i musi żyć w innym kraju, z dala od swojej rodziny, od wspomnień, od domu. Niestety tak jest. Dobra, dalej lecę sam. Czy widzieliśmy jakichś koczowników, emigrantów? Szczerze mówiąc, w Brześciu nie, ani jednego. Później, jak byliśmy w Mińsku, no to w Mińsku widzieliśmy, jeśli chodzi o uchodźców z Afryki, to tak, widzieliśmy, ale oni wyglądali na ludzi, którzy tam mieszkają. Nie wyglądali na takich, którzy po prostu przyjechali wczoraj i zmierzają do granicy, tylko byli w miarę normalnie ubrani, no i takim żyli chyba normalnym życiem, bo gdzieś w centrach handlowych spotykaliśmy i tak dalej. No. Tak, no chyba tylko w Mińsku chyba widzieliśmy. Czy na granicy przy wjeździe wypełnia się jakiekolwiek deklaracje, czy podaje się miejsce zamieszkania i tak dalej? Nie, nic się nie wypełniało. Znaczy wypełniali tylko obywatele Ukrainy, z tego co widziałem. Polacy nic nie muszą wypełniać no i tyle. Nic, po prostu pytali, gdzie mieszkamy, po co jedziemy i tak dalej. No, takie podstawowe pytania, ale żadnych deklaracji, żadnego adresu, nic nie trzeba było dawać. Także z tym nie było żadnego problemu. Oczekiwałem mega bomby, dostałem małą petardę. Co poszło nie tak? No, po pierwsze, bardzo mnie śmieszy, jak ludzie myślą, że pojadę sobie do takiego kraju i będę mógł nie wiadomo co nagrywać, nie wiadomo co mówić i w ogóle zrobić jakikolwiek świetny materiał. Są kraje na świecie, do których po prostu się jedzie, pokazuje się tak jak jest, ale nie wchodzi się w sprawy polityczne, w sprawy władcy kraju, tego co tam się dzieje i no i wiecie, no nie można po prostu, ze względu na to jeszcze jak się jest tam na miejscu, bo można by było po prostu mieć wielkie kłopoty. Taka jest prawda. Jak ja bym tam pojechał, zaczął wypytywać ludzi, nie wiadomo co, nagrywać nie wiadomo co, mówić, że tu jest tak źle, tu jest źle, wiecie, tu jest sierp, młot, to coś tam ciupać i tak dalej. Nie można takich rzeczy robić, bo takie rzeczy to są problemy. Szczególnie w takim kraju, jakim jest Białoruś. Oni mają dobre służby na pewno i no i tyle no. Pojechaliśmy, nagraliśmy tyle, ile się udało, zrobiliśmy jakiś materiał, pokazaliśmy jak wygląda wjazd, jak wygląda przemieszczanie się na miejscu, co można zjeść, jak wyglądają te miasta. No, przygotowaliśmy materiał taki, jaki ludzie chcieliby zobaczyć, jak wybierają się tam w celach turystycznych. Myślę, że pod tym względem było naprawdę spoko. A reszty spraw, których nie można było poruszać, po prostu nie poruszaliśmy. No. Ostatnie pytanko i lekkie podsumowanie. Czy działa, jakie karty działają, czy działa Revolut? To tak. Jeśli ktoś oglądał odcinki, to wie o tym, że Revolut nie działa. Także nie wiem dlaczego to pytanie, może akurat ktoś opuścił albo nie usłyszał. To nie działa. Pieniądze lepiej fajnie mieć przy sobie jakieś, ale też ja w większości po prostu gdzieś płaciłem kartą i tak dalej.
Ala miała Revoluta i Wise'a i akurat Revolut i Wise nigdzie nie działał. Ja miałem normalne konto bankowe z Anglii i ono działało. Z tym nie było problemu. No oprócz tego mieliśmy pieniądze oczywiście też w kieszeni, bo na granicy też sprawdzali, czy jakieś pieniądze mamy. To z tym trzeba też pamiętać. Jednak zawsze dobrze mieć jakieś te dolary w kieszeni, a nawet na Białorusi, jak jedziecie, to nawet złotówki też nie będzie problemu. No, myślę, że fajnie podsumowaliśmy Wam całą tą naszą podróż tam, że mogliście zrozumieć, jak było, co było nie tak, co było bardzo na tak. Także dzięki wielkie, że oglądaliście i pamiętajcie, że jeśli coś przewijaliście po drodze, to wcześniej było też fajne rozdanie z okazji 500 000 subskrybentów. Razem z Extreme Hobby rozdajemy Wam 50 koszulek specjalnej, limitowanej serii, które nie będą na sprzedaż, są tylko dla tych osób, które akurat wezmą udział, będą chcieli zobaczyć, będą chcieli spróbować wziąć udział, żeby dostali właśnie taką koszuleczkę. Tyle. Dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy dalej. Pozdrawiam. It feels so good.